Stoimy sobie na pomoście przy bardzo naturalistycznym założeniu i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że za jakość wody odpowiada spora ilość techniki. I tak naprawdę my jako projektanci, projektując takie naturalistyczne założenia, musimy sporo rzeczy przeliczyć, zaplanować, dobrać. Pokażemy Państwu naszą komorę, która jest tak naprawdę przez Marcina wymyślona bardzo dawno temu, z 20 kilka lat, przetestowana na wielu rozwiązaniach. My biznesowo pracujemy razem i tą komorę mamy wspólnie opatentowaną. Także pokażemy Państwu technikę, która decyduje o jakości wody. Ta technika jest schowana pod pomostem najczęściej. Pomosty są różne. Jedne lepsze, drugie gorsze. Generalnie chodzi o to, żeby do takiej komory był dobry dostęp. Tutaj mamy pomost zrobiony ze zwykłych desek. Klapy otwierają się też w bardzo prosty sposób. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o parametry, nasza komora o nazwie handlowej G4 jest największą komorą pojedynczą i taka komora jest w stanie obsłużyć staw do powierzchni 150 m2 lustra wody. Hydraulicznie może przez nią przepływać do 15 m3 wody na godzinę. Komora taka składa się tak naprawdę z 4 pól, w których zachodzą różnego rodzaju procesy i mamy opatentowany cykl filtracyjny. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od toni wodnej od stawu. Woda do komory napływa poprzez skimmer, to jest pierwsze miejsce poboru wody, i przez spust denny. Tak? Ze spustu dennego jest zaciągana z dna, a ze skimmera zaciągamy wodę z zanieczyszczeniami, które jeszcze nie zatonęły. Cała ta woda wpada do komory pierwszej. Jest to tak zwana komora sedymentacyjna. Może Marcin powie, jakie procesy tutaj zachodzą. Przede wszystkim chodzi o osiadanie zanieczyszczeń. Wszystkie cięższe frakcje osiadają na dnie. Komorę można jeszcze, że tak powiem, podrasować, umieszczając na przykład biobez, krótko mówiąc obiekty, na których wytwarza się biofilm, także ona jest jeszcze, istnieje możliwość rozbudowy tej komory. W niej istnieje opcja regulacji, czy więcej bierzemy z dna, czy więcej bierzemy ze skimmera. Tomek mówił do 150 m2, to jest trochę to zależy od parametrów wody. Czasami można nawet trochę większy staw zrobić, jeśli ma dobre parametry, jeśli nie, to raczej bym stosował mniejszych. Co jest istotne generalnie w tych komorach, czy one się różnią od wszystkich innych komór, jakie są na rynku gotowe. Mianowicie ten wolny przepływ i to, że ta komora sprzyja rozwojowi planktonu i życiu w tej komorze, bo dzięki temu my mamy cały szereg procesów, które odbywają się automatycznie za darmo. Ślimaki czyszczą nam na przykład maty filtrujące bądź panele. Zaraz to omówimy. Tak, komora chroni generalnie zooplankton i my ten zooplankton wykorzystujemy przy uzdatnianiu wody, przy czyszczeniu. Jest to, dlaczego to robimy? Bo oczywiście są metody, które zajmują mniej miejsca, być może są bardziej wydajne, szybsze i w ogóle, ale naszym założeniem jest ograniczenie kosztów. Tak? Zooplankton jest, no wykorzystujemy go po prostu i on nam czyści tą wodę za darmo. My stwarzamy mu tylko warunki takie, żeby on sobie mógł spokojnie żyć, żeby nie został zaciągnięty przez pompy, które go zniszczą. I to jest jak gdyby ta innowacja i ten pomysł na uzdatnianie wody, który jest bardzo ekologiczny, bardzo wydajny, no i przede wszystkim tani. Pierwsza ta komora sedymentacyjna, gdzie znowu wykorzystujemy procesy fizyczne, grawitacyjne, gdzie z zanieczyszczenia poprzez wyhamowanie wody, prędkości przepływu wpadają i opadają na dno. Następnie mamy taką sekcję z gąbkami. Na gąbkach tych osadza nam się zanieczyszczenie. Tak? To jest takie bardzo proste rozwiązanie, jeżeli chodzi o mechaniczną filtrację. Te gąbki są, można je wyciągnąć, wyczyścić, opłukać.
Tak? Zafiltrowanie tych gąbek też jest różne, mamy różną gęstość, tak? Po to, żeby te zanieczyszczenia osadzały się stopniowo. Następna część komory to jest komora ze złożem filtracyjnym. Te złoża filtracyjne my wkładamy w workach i to są materiały, które reagują tak naprawdę z fosforem. Jakość tych złóż jest dobierany na podstawie badania wody. Tu może więcej trochę coś powie na ten temat Marcin. W wodzie poza ilością fosforanu chodzi o to, żeby też zachować odpowiednią twardość i stworzyć dla bakterii odpowiednie powierzchnie. Także jest to ta część złoża, ta część filtracji, która może być ewentualnie wymieniana. To znaczy, gdy zdolność do pochłaniania fosforanów na przykład się już skończy w danym materiale, można go albo reaktywować, albo wymienić na nowy. Czego się nie robi na przykład w złożach filtracyjnych w stawie. Tam się robi raz i na zawsze. I tutaj akurat widać adsorber żelazowy, który został w tym momencie zastosowany. Są jeszcze 3 bądź 4 różne inne. Czyli tutaj w tym przedziale jak gdyby oddziaływujemy chemicznie na wodę, zdejmując fosfor po prostu z tej wody, czyli ten czynnik, który wpływa nam na produktywność, na powstawanie biomasy, w naszym przypadku niechcianych glonów. Ostatnia komora jest to komora z takimi patronami, z koszami ssawnymi. Są one pomyślane w ten sposób i służą do tego, żeby zatrzymać zooplankton. Stosujemy siatki filtracyjne o zafiltrowaniu do 150 mikronów i to powoduje, że zooplankton, ten największy, czyli dafnie, wrotki, oczliki, zostają po prostu w komorze. I one są największymi naszymi sprzymierzeńcami i po prostu czyszczą, filtrują wodę. Komora to też jest taki swego rodzaju paśnik dla nich, dlatego że cała woda przypływa przez komorę z całego stawu i one sobie tutaj bytują, żyją, cały czas dostają świeżą wodę żyzną w pokarm. Kolejną, ostatnią już komorą jest przedział z pompami. Także tutaj mamy pompy, tutaj również wkładamy różnego rodzaju urządzenia, wszystko zależy od tego, jaką mamy jakość wody, co chcemy uzyskać, jakie środki powinniśmy zastosować. Stosujemy na przykład dozowniki koagulantów, stosujemy patrony z adsorberami różnymi, stosujemy dozowniki dwutlenku węgla. Także tutaj jesteśmy w stanie różne metody zastosować. Pompy zazwyczaj są stosowane dwie. Jedna pompa jest to pompa, która doprowadza nam wodę na złoża takie mineralno-roślinne z dosyć niskim przepływem, a druga pompa jest to pompa, która wymusza obieg powierzchniowy, czyli napędza nam dysze napływowe w strefach hydrobotanicznych, jak i różnego rodzaju elementy takie wodne typu źródełka, które nie służą do natleniania wody. Tak? To jest taki błąd po prostu ludzi, którzy twierdzą, którzy myślą, że woda właśnie musi się natleniać. Nie ma z tym żadnego problemu w stawach. Te źródełka służą do tego, aby poprzez napięcie powierzchniowe przesuwać zanieczyszczenia po lustrze wody przed ich utonięciem. Bardzo często mamy do czynienia z pytaniem, czy musi być komora filtracyjna, czy można zbudować staw bez komory i jakie tego są skutki. Po pierwsze, można zbudować staw kąpielowy bez komory. Na pewno jest to znaczna oszczędność, ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, że wtedy te tak zwane strefy regeneracyjne muszą być znacznie większe, co najmniej 60% ogólnej powierzchni. W związku z tym te koszty się relatywizują. Następnie... A poza tym kwestia wielkości, tak? Czyli na małej działce już nie zrobimy małego stawu, tylko musi być to staw, który ma powyżej 200-300 metrów kwadratowych. Raczej duże stawy, tak powiedzmy, na pewno nie poniżej 130-140 metrów. Następna kwestia. W takich stawach pozbawionych techniki, gdzie nie ma wymuszonych przepływów, oczyszczanie odbywa się głównie poprzez działanie zooplanktonu i sedymentację, czyli osadzanie. W związku z tym mamy fazy, kiedy woda jest zielona, nieprzezroczysta oraz fazy przezroczystej wody. Fachowo to się nazywa grazing, to zjawisko. Także nie zawsze wygląda ten staw zachęcająco. Następnie, ponieważ osadza się bardzo dużo osadów na dnie, mamy do czynienia z dosyć intensywną pielęgnacją. Można skrócić to, jeżeli mamy komorę i więcej techniki, mamy mniej pracy.
Jeżeli mamy prosty system, on jest tańszy powiedzmy, ale mamy dużo pracy, gdyż tą wodę trzeba spuścić z tego całego systemu i usunąć osady. I to... Tak, bo w komorze poprzez to, że tam cała praktycznie woda przepływa przez komorę i mamy tą część sedymentacyjną, te zanieczyszczenia gromadzą nam się w jednym miejscu, a więc my jesteśmy w stanie nawet okresowo sobie zmaksymalizować to czyszczenie właśnie tutaj tylko nad komorą, czyli wyczyszczenie gąbek, odkurzenie osadów, które się w komorze znalazły, bo te osady nie znajdują się w stawie. Tak? Jeżeli nie ma komory, nie mamy tej zbiorczej instalacji, która nam służy właśnie do podczyszczania, jak gdyby zastępuje naszą pracę i wtedy musimy więcej czasu poświęcić na pielęgnację takiego zbiornika. Tak, często robiłem też takie stawy, szczególnie na początku moich przygód ze stawami kąpielowymi, właśnie te prostsze systemy. No i często efekt niestety był taki, że taki staw, który nie był regularnie czyszczony, po wskoczeniu do wody mętniał, niechętnie się w nim kąpano, wreszcie te stawy pozostawiane jako kąpielowe, bądź były dozbrajane, że tak powiem, w technikę. Dlatego trzeba się zastanowić, decydując się na staw, czy nie od razu zrobić staw typu 2 lub 3 z techniką. Tak jak moich doświadczeń wynika, że taki staw nie jest dla każdego i to nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o podejście, o zrozumienie procesu. Nie dla każdego, ponieważ nie wszyscy lubią, jak żyją tam różne organizmy, larwy ważek i tak dalej. Spotykamy się z żabami, nawet za skrońcami, także to trzeba od razu wiedzieć. Nie wszyscy lubią naturę. Takim rozwiązaniem pośrednim między basenem a stawem kąpielowym jest tak zwany naturpool. To jest coś, co wygląda jak basen, posiada również strefę regeneracji, z tym, że te strefy mogą być zlokalizowane zupełnie gdzie indziej. Także mamy do czynienia z obiektem, który wygląda identycznie jak basen i czyszczony jest przy pomocy robota. Także jest to też tendencja ostatnio bardzo silna w tym kierunku, budowania właśnie takich systemów. Jest dużo różnych możliwości, żeby nie używać środków dezynfekujących do utrzymania czystości. Dziękujemy bardzo, zachęcamy do stosowania naszych komór, czy poprzez korzystanie z naszych projektów i naszych instalatorów. Współpracujemy również z inwestorami indywidualnie. Komora jest na tyle prosta w obsłudze i tak pomyślana, że można ją samemu zamontować w stawie. Także dziękujemy bardzo, no i do zobaczenia nad Państwa stawami.